Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jestem dzisiaj bez makijażu, bo uznałam, że najpierw nagram to, co muszę, to, co sobie zaplanowałam i wrzucę i potem idę się szykować, bo właśnie wieczorem mamy event i dzisiaj będzie zgadywanie tematu. Co tu się, zobaczcie to! Linas Salon? Tak było wcześniej? Ej, zgadywanie tematu znowu robię, więc zakleiłam sobie na monitorze i nie widzę. Więc muszę domyśleć się po tych dziewczynach, co tu mają. Jakaś na razie tutaj balerina mi przypomina. Tutaj totalnie nie balerina, więc chyba nie. Tutaj też jakaś balerina, ale nie wiem, czy to nie jest... Nie, to jest chyba z poprzedniego, co miała. Ej, jaka piękna bluzka, skąd ona jest? Ej, czy to jest nowa koszula? Proszę, dajcie mi kod na nią. Czy to jest koszula z kodu? Nie. Ona ją sama zrobiła. Rękawki i jakąś taką koszulę. Ty, jak ona to zrobiła? Ej, przepięknie to wyszło. Czekaj, muszę to zobaczyć. To wygląda jak taka koszula i na to dała takie bufki. Ej, ale skąd ta koszula taka rozpinana? Może męska? Ja takiej nie znam, ej. Please, napiszcie mi, jaka to była. No dobra, na razie póki co, dobra, wiecie co zrobię? Pójdę sobie, na razie kolor dam. Zwykły makijaż, no bo, no trudno, no makijaż to wiecie, no w teorii powinnam zrobić jak najlepszy. Aha, muszę sobie nauczyć się zapisywać. Zrobię sobie ten makijaż, co zawsze robię. I sobie go po prostu zapiszę, bo mi już napisaliście, jak to się robi. I zrobię do tego nosek. Jezu, w ogóle wiecie, dzisiaj jest jakaś afera w Singapurze. Boże, sorry, że tak wyglądam. Mam nadzieję, że nie straszę dziś. Że w Singapurze jest dzisiaj afera, bo przyleciał dzisiaj iShowSpeed. Nie wiem, czy go w ogóle znacie, czy śledzicie. Wiem, że w Polsce wszyscy wiedzieli chyba o tym, że był. No to teraz jest w Singapurze. No i wiecie, Singapur to jest taki restrykcyjny, nie? No to tutaj tak się raczej gromadzić nie można w takiej dużej ilości, no bo to zawsze tak trochę, wiecie. No trochę ryzykowne to jest zawsze. Dobra, poczekajcie, muszę tutaj się Ej, skąd jest ta koszula taka na ramię? Dobra, one się ubierają jak jakieś po prostu laleczki, mam wrażenie. O, a nie, to jest nie, to jest ta sama. To jest inna babka. Ej, czemu zabrała mi moje pieniążki? One się ubrały podobnie. Czarna dobra, robię to samo. Czarna spódniczka. Nie będę brała tej samej, tylko po prostu ten sam format wymyślę. Czarna spódniczka. A czekaj, może z palety dam. Nie, z tego wzoru. Na przykład taką, żeby nie była stricte czarna. I białą górę, więc coś tutaj jest na rzeczy z tą białą górą. Ale wiecie co, no nie wiem, skąd taką koszulę. Dobra, wezmę rajstopki. Na razie nie jestem w stanie ocenić stylu. No ta w ogóle jest z jakiejś innej bajki, widać. Wezmę jakiśkolwiek dodatek, żeby było, że mam. Buty takie wielkie, toporne mają ubrane te dziewczyny. Więc wezmę sobie też toporne buty. A, daliście mi super tipa na te. O! Patrz, ona zrobiła te zakolanówki. Właśnie tipa na zakolanówki dostałam od was i już wiem, jak je zrobić. To może ubiorę do tego zakolanówki, co? Gdzie są te buciorki? Tutaj. Że tak i że do tego ubieracie po prostu jeszcze jedne buty. Ej, a czemu? Boże, to się zlało z rajstopami, serio? No to muszę zdjąć te rajstopy. Ale głupio. No i że podobno właśnie na to nakładacie buty? Jeszcze jedne. Dobra, ale czekajcie, bo ja nie mam włosów nawet. A mam minutę... Nie, dobra, muszę się pospieszyć. Mam minutę 23, dobra, wezmę moją ulubioną. Moje ulubione włosy ubiorę. No dobra, pójdę do tych... Wiem, że tu się... A, dobra, muszę wyłączyć tego VIP-a. Mówiliście, że powinnam wyłączyć, bo VIP-y są nieszanowane, więc wyłączam. I teraz coś tu muszę wymyślić, ale tak do końca nie rozumiem tematu, tak szczerze, moi drodzy, więc nie wiem, co mam zrobić. O, to jest słodkie. Fajnie to by wyglądało. Ale no, ciężko mi jest ocenić temat po tym, co tutaj widzę. Ale dobra, spróbuję zrobić waszą taktykę z tymi butami. I że na to tak buty ubieracie. No dobra, powinny być w innym kolorze wtedy, nie? Te zakolanówki wtedy. Może je dam? O, słodko tak wygląda. Nie? Ty, nawet fajnie ten outfit mi wyszedł. Ale jeszcze bym dała jakieś dodatki, może jakąś biżuterię ładną. A no i właśnie, jest ten iShowSpeed i słuchajcie, teraz hejtują takiego youtubera, który mu planował ten wyjazd, ten przyjazd. Nie wiem, czy was to obchodzi, czy w ogóle powinnam opowiadać w tym odcinku, ale może takie rzeczy, wiecie, no co się działo w dzisiejszym dniu wam opowiem po prostu. W Singapurze, w tej sytuacji. No i okazało się, że zabrali go do Universal Studios. Ej, serio, nie wiem. Nie wiem, jaki jest temat. Ten temat jest w ogóle nie wygląda, jakby był tematem. Chciałam szary, nie zdążyłam. Ej, wyglądam strasznie.
Ale te zakolanówki widzę, że u dziewczyn są. A skąd ona zrobiła takie zakolanówki? Aha, takie te są, nie? Dobra, bo muszę zdjąć jaki temat. Chick! O Jezu, temat chick! Nie zdążyłam zagłosować. Czyli, że co, taka laseczka? A czemu każdy ubiera wtedy czarno-białe? Ej, te kozaki skąd? Ja mam te kozaki? Fajnie zrobiła. Dużo dodatków, fajnie. Ale chick? Nie wiem jak w sumie, jaki to jest kierunek. Taka, że super laska, tak? Imprezowa dziewczyna. To teraz pytanie, czy mój outfit będzie starczający. Dobra, muszę wpisać chick na Pinterestie, żeby wiedzieć, jaki jest tego zamysł, bo wydaje mi się, że to nie jest. To jest bardziej taki na ślub. Chic. A, faktycznie, na Pinterestie krótkie spódniczki, długie buty i jakaś góra. No, więc tak się ubiera chic. Tutaj mało kreatywnie. Właśnie ona sprowokowała mnie do tego kapelusza, dam dwa. No i co do tego iShowSpeeda, no to okazuje się, że po pierwsze wywalało mu neta, co w ogóle cieszy mnie, bo cieszy mnie to, że weszło to do świadomości, bo mam nadzieję, że to trochę zmienią, bo strasznie trudno jest streamować IRL z Singapuru, mimo że Singapur jest taki, wiecie, do przodu, no to strasznie trudno jest streamować stąd z tego takie IRL-e. Czyli, że wiecie, na ulicy, no z tego względu, że po prostu ścina. Na przykład, nie wiem, jedziesz na autostradzie, cię wyrzuca. Wchodzisz, jesteś na przykład obok wysokiego budynku, wyrzuca. Ej, całkiem chyba nieźle. Wydaje mi się. No, więc wiecie, no, jakkolwiek to zaakceptowałam, że no nie da się, no to wiecie, no Singapur jest znany z tego, że jest taki nowoczesny, wiecie, zaraz będą samochody latać, no a kurczę, nie da się swobodnie streamować, nie? Tak na dobrą sprawę. IRL-i, więc wydaje mi się, że że zamulały mu, że zamulał stream temu ShowSpeedowi, to myślę, że sprowokuje tutaj sieci lokalne, żeby się zmobilizowali, bo wiecie, no internet w domu po prostu wszystko pobiera mi się w sekundę, w telefonie wszystko pobiera mi się w sekundę, a jak chcę odpalić streama, to nagle mi ścina, więc nie wiem od czego to zależy, czy jak od radaru do radaru się przemieszczacie, to wam wyrzuca, czy co? Nie, tu coś dziwnego się podziało. Nie podoba mi się. Chociaż makijaż fajny. No i właśnie mam nadzieję, że to się zmieni, bo w Singapurze tak jest, że jak ktoś wytknie im błąd, to od razu zmieniają na dużo, dużo lepsze, nie? Więc tutaj się akurat cieszę, ale no przypał się zrobił, bo w tym Universal Studios w ogóle wywaliło streama w momencie jak akurat obsługa, która go oprowadzała, wiesz, wiedzieli, że jest gościem, to w momencie jak powiedział mu gościu przed wejściem na jakąś tam, wiecie, karuzelę czy coś. Jest! Drugie miejsce! I to bez znajomości tematu, moi drodzy, ale się cieszę. Mega fajnie. Mega fajnie. No ale myślę, że zasłużone, nie? Myślę, że zasłużone. No i dokończę tylko wam tę historię i no i właśnie streama zacięło w momencie, jak okazało się, że chłop mówi temu Speedowi, że na atrakcjach nie można streamować. On dokładnie powiedział coś takiego you can't livestream at the attractions. Że nie możesz streamować na atrakcjach, nie? Że na tych tam karuzelach czy na czymś, nie? I on powiedział on chyba powiedział, what are you talking about? I wtedy się zaciął stream. Taka w ogóle scena, że w Speed normalnie, wiecie, taki wkurzony, a ten typek taki stresowy uśmiech. No i wiecie, no dziwna sprawa, zabierać go w miejsce. Skąd ja mam tyle pieniędzy? 1873? Od kiedy? Kiedy to zebrałam? No już dokończę tę historię, przecież nie wiem, czy was to w ogóle obchodzi, czy ja tak powinnam mieszać iShowSpeeda z dress to impress, ale jak już zaczęłam, to już wam opowiem do końca, bo mówię, no dosłownie przed chwilą to czytałam przed rozpoczęciem. Dobra, to zaraz wyjdę z tej gry. No i słuchajcie, no i wtedy się zaciął stream przed wejściem, więc nie wiem, czy oni tam mieli jakieś rozpraszacze, żeby nikt nie streamował, czy po prostu zaciął się, bo się zaciął. Ale kolejna kwestia to taka, że podobno właśnie później miał iść na Formułę 1, a z kolei na Formule 1 też nie za bardzo można przecież streamować, bo przecież to jest event objęty prawami autorskimi, wiecie, to trzeba kupić jakąś licencję, wiecie, to tam pewnie 1-2 stacje telewizyjne, ja tam się nie znam, no ale wiecie o co chodzi, jakieś tam stacje telewizyjne dostają licencję, płacą na to jakieś grube pieniądze, no to gdzie ze streamem tam? To jest chyba zbyt ryzykowne, tak mi się wydaje, ale jeżeli ktoś tutaj się zna, to dajcie mi znać, czy to by było ok, gdyby streamował z Formuły 1, no nie wiem, ja byłam na tej formule, no byliśmy teraz przedwczoraj, w ten pierwszy dzień formuły
i byliśmy akurat w takim miejscu, wiecie, VIP-owskim. Mówię, no nagrałam z tego film, no może go wrzucę, postaram się, żeby chociaż taki smaczek z tego był, ale no mówię, nie ma tam super jakichś szaleństw, więc to nie będzie mega turbo ciekawe, tylko tak poglądowo będzie można zobaczyć, bo no mówię, no tam nie ma co tak naprawdę, tam idziesz tylko zjeść i jeżeli chodzi o takie VIP-owe miejsca, no to idziesz zjeść, idziesz się napić i oglądasz przez szybkę w klimatyzowanym pomieszczeniu. A jeżeli siedzisz na trybunach, to też to właściwie mi się bardziej podobało tak szczerze, na trybunach, byłam w zeszłym roku i 2 lata temu, bo tam czujesz te emocje. Tam, wiesz, ludzie sobie piwkują, mają, wiesz, jakieś fryteczki, jakieś przekąski i sobie oglądają to na tych trybunach i wtedy jest to takie fajne, wiecie, naturalne. Przejeżdża samochód, wszyscy krzyczą, wiecie, fajnie, taka atmosfera. A faktycznie na tych VIP-ach trochę mniej czuć atmosferę, więc myślę, że co do streama byłoby to mniej ciekawe, bo tam też ludzie, wiecie, z biznesu głównie siedzą w tych, to się nazywa pedok, to jest taka, nie wiem, to są takie pomieszczenia i tam, nie wiem, czy ktoś tam siedzi, żeby to oglądać, tylko bardziej chyba to jest związane z biznesem i tam ludzie siedzą po biznes, żeby tam się networking i tak dalej, czyli rozmawiać tam z innymi tam ludźmi z biznesowej części świata. No i co chciałam powiedzieć, a z kolei na tych trybunach, no to chyba to są ci fani prawdziwi, nie? Którzy siedzą tam dla tych emocji. No ale teraz czy taki Speed mógłby usiąść wśród takich fanów? Nie wiem, bo to spowodowałoby duże zamieszanie, dezorganizację, a tam to jest bardzo, wiecie, zorganizowana impreza, jak wszystko w Singapurze od A do Z, wiecie, tam nie ma potknięć, więc byłoby to zbyt ryzykowne na tych trybunach, a poza tym, co on mógłby streamować na trybunach? Przecież siedząc na trybunach, byłoby wszystko widać, byłoby wszystko słychać, a to są prawa autorskie. No nie wiem, dajcie mi znać, może się mylę, nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek z Dress to Impress byłby zainteresowany Formułą 1, ja się tak tutaj rozgadałam teraz, ale po prostu to jest dzisiejsza afera singapurska, więc jak czasami was ochodzą afery singapurskie, to dajcie znać, ale tu się bardzo rzadko coś dzieje, więc taki przylot Speeda, który dodatkowo nie był w stanie zrobić streama i nie wiem, co on teraz dalej robi. Plotkują, że podobno pojedzie do Malezji, bo z Singapuru jest 30 km do Malezji, więc prawdopodobnie pojedzie sobie, wiecie, drogą lądową, można w 30 minut dojechać, albo może sobie popłynąć 45 minut do Indonezji. Ale on dopiero z Indonezji wrócił, więc nie wiem, jak to teraz zaplanuje. Trochę bardzo szkoda, że go nie zabrali do miejsc takich, wiecie, kulturowych, tak jak na przykład, wiecie, w Polsce zabrali go do pierogarni, do Zapiecka, tam, wiecie, super zjadł sobie pierogi, bigos, czy tam co tam on jadł. I wiecie, no tutaj też mógłby sobie przyjść, zjeść coś lokalnego, wiecie, pójść do Chinatown, India, Little India, czy w jakieś inne takie miejsca typowo kulturowe, lokalne, a nie, wiecie, do Universal Studios. No i właśnie teraz obwiniam takiego youtubera, on jest mega w porządku, ja go w ogóle znam i teraz obwiniam tego youtubera, który mu to organizował, powiem wam, że nie zazdroszczę mu, bo no musi mieć mega teraz presję, ale to nie jest tak naprawdę, wiecie, no jego wina, nie? Że po prostu tak wyszło, no... Dobór był fatalny, ale z tego co pisał, to miał za mało czasu, nie? Bo po prostu tam chyba wczoraj, czy kilka godzin wcześniej mu go poinformowali, czy tam się z nim skontaktowali, czy by pomógł zorganizować coś, więc Jezu, powiem wam, że taka afera. No dobra, ale widzimy się w kolejnym odcinku, bo to w sumie takie Dress to Impress z takimi ploteczkami singapurskimi, mam nadzieję, że mnie za to nie zlinczujecie. Jeżeli wam się nie podoba, jak coś takiego wplatam, co jest w ogóle niezwiązane z Dress to Impress, to dajcie znać, bo ja nie muszę tych rzeczy tu opowiadać, możemy to w ogóle, wiecie, oddzielić, może tutaj zostać tylko gra i tyle. Więc więc widzimy się w kolejnym odcinku, dzięki za oglądanie, dzięki za wszystkie łapki w górę i dziękuję za subskrypcję, bo mamy już ponad 1000 subskrypcji, więc dzięki. Pa, pa!